Witam wszystkich. No, dzisiaj rozpoczynamy pracę zdalną, także forma tej pracy będzie podobna jak w poprzednim semestrze, ale będziemy mieli również kontakt bezpośredni przez Teamsa, także wzbogacimy to jeszcze właśnie o lepszą szczególnie kontrolę Waszej aktywności, ale również będzie łatwiejszy dostęp do mnie i będę mógł wytłumaczyć to, co nie jest wytłumaczone w sposób właściwy albo pełny w tych nagraniach. Więc szybko przejdźmy do rzeczy. Dzisiaj bardzo dużo teorii. Temat lekcji zapiszmy, to jest wektor przyspieszenia, chociaż będziemy mówili również o czymś więcej, o ruchu jednostajnie. Opiszemy ruch jednostajnie przyspieszony i prostoliniowy jednostajnie przyspieszony i prostoliniowy jednostajnie opóźniony. Także bardzo dużo wzorów, bardzo dużo definicji, no ale tak już bywa. Więc aby w ogóle coś powiedzieć o wektorze przyspieszenia, musimy najpierw powiedzieć o wektorze zmiany prędkości. Więc punkt pierwszy, wektor zmiany prędkości, symbol delta V. Delta V, co to znaczy? Symbol delty oznacza różnicę takiej wielkości na końcu i takiej wielkości na początku. To jawnie tu rozpisałem. Delta V to jest VK minus VP. Odjąć wektor to jest to samo, co dodać wektor przeciwny do danego, czyli dodać wektor minus VP, bo minus VP to jest wektor przeciwny do wektora VP, różniący się tylko zwrotem. I spróbujemy, ponieważ w najbliższym czasie będziemy zajmowali się przede wszystkim ruchem prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym lub prostoliniowym jednostajnie opóźnionym, to dowiedzmy się o własnościach, o cechach tego wektora zmiany prędkości w ruchu właśnie najpierw prostoliniowym przyspieszonym, a potem prostoliniowym opóźnionym. Więc załóżmy, że mamy ruch prostoliniowy przyspieszony. No to co wiemy? Torem jest linia prosta i wektor prędkości ma coraz większą wartość, tak? Kierunek wektora się nie zmienia, zwrot wektora się nie zmienia, ale wartość widzimy, że jest coraz większa. To jest na początku, to jest na końcu. No i teraz chcemy dowiedzieć się, jakie cechy ma wektor zmiany prędkości w tym ruchu. No to trzeba zgodnie z definicją od wektora VK odjąć wektor VP, czyli do wektora VK dodać wektor przeciwny do VP. No to znajdujemy najpierw wektor przeciwny do VP. To jest taki jak wektor VP, tylko różniący się zwrotem, tak? Teraz musimy dodać wektor VK i wektor minus VP. VK i minus VP. No to jak się dodajemy? Tu właściwie zastosujemy metodę trójkąta, tylko tego trójkąta w tym przypadku nie będzie widać. Czyli przesuwamy dwa wektory tak, znaczy aby dodać te dwa wektory metodą trójkąta, przesuwamy te dwa wektory tak, aby początek jednego znalazł się w końcu drugiego, czyli początek tego znajdzie się w końcu tego drugiego. I właściwie stąd musiałbym narysować wektor minus VB w tę stronę, no ale bym nic tu nie widział, by się nałożyły te wektory, więc ten wektor minus VP narysowałem nie z tego punktu, tylko troszkę niżej, w lewą stronę, tak? Przesunięte równolegle, czyli ten wektor jest równoległy do tego, mają takie same to zwroty, takie same długości. I teraz ten punkt, w którym początek i koniec znalazły się w jednym miejscu, o nim zapominamy i mamy jeden wolny początek, jeden wolny koniec. I ten wektor, który jest sumą tych dwóch, zaczyna się w tym początku, tu, i kończy w końcu tego wektora minus VP, czyli w tym miejscu. To jest wektor właśnie delta V. On jest różnicą wektora VK i VP. I widzimy, że ten wektor zmiany prędkości w tym ruchu ma kierunek taki sam jak wektor prędkości, bo to jest kierunkiem wektora jest ta linia prosta cała i zwrot ma też zgodny z wektorem prędkości. Czyli kierunek i zwrot ma zgodny z wektorem prędkości, a jego wartość, czy jego długość w naszym przypadku, da się wyrazić jako różnica długości tego wektora VK i różnica długości wektora VP. Czyli długość wektora, jak weźmiemy wartość bezwzględną tego delta V, to znaczy, że to jest, rozumiemy, że to jest długość czy wartość wektora zmiany prędkości, to jest różnica długości tego dłuższego, czyli długości wektora VK i długości wektora VP, no bo minus VP ma taką samą długość jak wektor VP.
I teraz dokonujemy tego samego, tej samej analizy dla ruchu prostolinijowego opóźnionego. No to ruch prostoliniowy, torem jest linia prosta. Wektor prędkości nie zmienia swojego kierunku i zwrotu, to VP, VK, ale wartość jego jest coraz mniejsza, czyli długość VP jest krótsza jest dłuższa od długości wektora VK. No i teraz musimy od wektora VK odjąć wektor VP, czyli do wektora VK dodać wektor przeciwny do VP. No to najpierw szukamy wektora przeciwnego do VP, tu poniżej narysowaliśmy, to wektor różniący się tylko zwrotem i przesuwamy, to mamy dodać, mamy VK i minus VP. To przesuwamy wektor ten minus VP, tak aby jego początek znalazł się w końcu wektora VK. I też go nie rysuję z tego miejsca, tylko trochę niżej, żeby było to widoczne i rysuję go w lewą stronę. Odmierzam tą samą długość co tu. Tu mam zwrot. I teraz ten punkt, gdzie początek i koniec znalazły się w jednym miejscu, o tym zapominamy i łączymy wolny początek, czy początek wektora VK z końcem wektora minus VP, czyli stąd dotąd, tak? I to jest wektor delta V. No i widzimy, że jego kierunek jest taki sam jak wektora prędkości, bo kierunkiem wektora jest linia prosta, cała ta, a zwrot jest przeciwny do wektora prędkości. Długość tego wektora delta V, czy wektora zmiany prędkości, da się wyrazić przez różnicę długości tego i tego. A długość minus VP jest taka sama jak VP, czyli długość, czy wartość wektora zmiany prędkości w tym przypadku to jest równa różnicy wartości wektora VP i wartości wektora VK. No i teraz możemy zdefiniować wreszcie w sposób najbardziej ogólny wektor przyspieszenia, więc bo taka sama zmiana wektora prędkości może nastąpić w różnym czasie, więc taka informacja o ruchu poprzez podanie wektora zmiany prędkości i wszystkich jego cech nie jest pełna. Bo jak już powtarzam, że dla dwa ciała mogą, znaczy zmiana prędkości, wektor zmiany prędkości dla dwóch różnych ciał może być taki sam, ale w różnym czasie może dokonać się ta zmiana prędkości. Więc nie wystarczy nam opis ruchu poprzez wektor zmiany prędkości, potrzebujemy czegoś więcej, właśnie co by różnicowały nam te dwa przykłady, o których przed chwileczką powiedziałem. Więc tym nowym narzędziem naszym do analizy i do opisu ruchu jest wektor przyspieszenia i definiujemy go jako stosunek wektora zmiany prędkości do czasu, w którym ta zmiana nastąpiła, ale pod warunkiem, że ten czas jest bardzo, bardzo krótki. Oczywiście ten czas nie jest równy 0, tylko ten zapis dość często już stosowaliśmy przy definicji prędkości średniej prędkości chwilowej, że to oznacza, że to wyrażenie po prawej stronie jest równe, jest przyspieszeniem tylko wtedy, jeżeli ten czas będziemy wybierali bardzo, bardzo krótki. Tak naprawdę tak krótki, aż dalsze jego zmniejszanie nie powoduje zmiany tego wyrażenia. No, matematyka, rachunek różniczkowy się tym zajmuje. My akurat zajmiemy się przykładami najprostszymi, takimi, w których ten warunek nie będzie w ogóle konieczny, właśnie w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym i w ruchu jednostajnie opóźnionym prostoliniowym. Ale ogólna definicja jest taka, taka definicja jest prawdziwa w każdym ruchu, nawet krzywoliniowym, gdzie prędkość zmienia się niejednostajnie, więc jest to pewien matematyczny problem, ale jak ja już mówię, my się ograniczymy na razie do szczególnych przypadków ruchu zmiennego, do ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego i prostoliniowego jednostajnie opóźnionego. Tam będzie wszystko prościej i będziemy mogli to przeanalizować. No i teraz wartość tego lewej strony, czy wartość wektora przyspieszenia, to jest wartość prawej strony, czyli czas to jest delta t, to jest różnica wskazania zegara na końcu, na początku zawsze jest to liczba dodatnia, więc więc wartość tego delta t to jest po prostu delta t, no a tu w liczniku musimy wstawić wartość tego wektora zmiany prędkości. No to zapisujemy, to wartość wektora przyspieszenia to jest wartość wektora zmiany prędkości przez czas. Oczywiście pod warunkiem, że czas jest bardzo, bardzo krótki.
Jednostka, no znamy jednostkę przyspieszenia, ale przypomnijmy, jednostka lewej strony jest równa jednostce prawej strony, jednostka licznika to jest metr na sekundę, jednostka mianownika to jest sekunda, czyli metr na sekundę dzielimy przez sekundę, czyli razy 1 przez sekundę, to będzie metr na sekundę do kwadratu. No i teraz przejdźmy już do ruchu prostoliniowego, jednostajnie przyspieszonego. Co wiemy o ruchu prostoliniowym, jednostajnie przyspieszonym? Że prędkość, że torem ruchu jest linia prosta. A więc wektor prędkości nie zmienia swojego kierunku i zwrotu. Zwiększa się jedynie wartość prędkości. Ale możemy to zapisać, ale w sposób szczególny, że w jednakowym czasie następuje jednakowa zmiana wektora prędkości. Czyli inaczej mówiąc, możemy to zapisać, czy w 2 razy dłuższym czasie 2 razy większa zmiana, tak? Czyli wektor zmiany prędkości jest wprost proporcjonalny do czasu. W tym przypadku. Ale jak dwie wielkości są do siebie wprost proporcjonalne, to ich stosunek jest stały. No tu akurat to skrót słowa angielskiego, możecie po polsku napisać równa się stałe. Często w polskich podręcznikach stosuje się ten skrót angielski, tylko dlatego go tu piszę, tak? Czyli znaczy delta V przez delta T, nawet czy ten czas bym wybrał krótszy czy dłuższy, to wyrażenie nie ulegałoby zmianie, czyli nawet dla delta T zmierzającego do zera, to też jest stałe. To ma taką samą wartość jak dla czasu dowolnego, więc w tym przypadku nie musimy pisać tego warunku przy definicji wektora przyspieszenia, nie musimy pisać tego warunku. O, przepraszam, no nie, jeszcze raz muszę pokazać. Nie przesunąłem kartki, no to jeszcze wracam do definicji. Więc jeszcze raz, definicja wektora przyspieszenia. Przyspieszenie to jest wektor zmiany prędkości przez czas, pod warunkiem, że czas jest bardzo, bardzo krótki, czyli żeby to wyrażenie po prawej stronie było przyspieszeniem, to musimy ten czas tak długo zmniejszać, aż dalsze zmniejszanie nie powoduje zmiany tego wyrażenia. I matematyka tym się zajmuje i rachunek różniczkowy i z tym nie ma problemów. Wy na razie tego rachunku różniczkowego nie znacie, ale z czasem będzie wasza biegłość matematyczna coraz większa i też z tym problemu nie będziecie mieli. No a wartość tego wektora, czyli jeszcze dopowiem, wektor przyspieszenia ma taki sam kierunek i zwrot, z tego zapisu wynika, taki sam kierunek i zwrot, jak wektor zmiany prędkości. No bo jak podzielimy wektor zmiany prędkości przez liczbę dodatnią, a delta to jest liczba dodatnia, to ulegnie tylko zmianie długość wektora, ale nie zmieni się kierunek i zwrot. Czyli wektor przyspieszenia ma taki sam kierunek i zwrot jak wektor zmiany prędkości, ale ten wektor zmiany prędkości, jeżeli ten czas wybierzemy bardzo, bardzo krótki, tak? A wartość teraz tego wektora to jest wartość prawej strony, no w mianowniku to jest liczba dodatnia, więc wartość tej liczby to jest tą liczbą i w liczniku musimy wziąć wartość tego wektora. Czyli tu mamy, oczywiście pod warunkiem, że czas jest bardzo, bardzo krótki. No i tą jednostkę jeszcze raz przypominam. Przyspieszenie wyrażamy w metrach na sekundę do kwadratu, to jest jednostka licznika, metr na sekundę przez jednostkę mianownika przez sekundę. No i teraz jeszcze raz ruch, bo tam nie pokazałem, ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony. W tym ruchu wektor zmiany prędkości jest proporcjonalny do czasu, czyli w takim samym czasie następuje taka sama zmiana wektora prędkości, a w 2 razy dłuższym czasie 2 razy większa zmiana wektora prędkości. Torem jest oczywiście linia prosta, nie zmienia się kierunek ruchu, nie zmienia się zwrot ruchu, tylko zwiększa się wartość wektora prędkości. Jeżeli dwie wielkości są do siebie wprost proporcjonalne, to ich stosunek jest wielkością stałą, czyli gdybyśmy tu nawet ten czas skracali, to i tak wartość tego wyrażenia się nie zmieni, więc nie ma sensu dopisywać tego warunku delta t zmierza do zera, ponieważ nic to nie zmienia. A delta v przez delta t pod warunkiem, że czas jest bardzo krótki, a to jest prawdziwe już dla krótkiego czasu, to jest nic innego, tylko wektor przyspieszenia. Czy wektor przyspieszenia w tym ruchu nie ulega zmianie, jego kierunek, zwrot i wartość nie ulega zmianie. Co to jest zapisane? Czyli w ruchu tym wektor przyspieszenia A ma kierunek i zwrot zgodny z wektorem prędkości,
prędkości. No dlaczego? Bo wektor zmiany prędkości w ruchu przyspieszonym prostoliniowym, właśnie ten wektor ma taki sam kierunek i zwrot jak wektor prędkości v. Vp i vk nie ma znaczenia, tak? Czyli w ruchu tym wektor przyspieszenia a ma kierunek i zwrot zgodny z wektorem prędkości. No i jego wartość, zgodnie z definicją wartości wektora przyspieszenia, musimy wstawić tu właśnie delta v, długość wektora zmiany prędkości, no to już wiemy, że w ruchu prostoliniowym przyspieszonym wartość wektora zmiany prędkości jest równa różnicy wartości wektora prędkości końcowej i różnicy wartości wektora prędkości początkowej, czyli vk minus vp. Z tego rysunku to wynika, czyli w miejsce wartości wektora zmiany prędkości stawiamy vk minus vp. Nie ma już tego warunku delta t zmierza do zera, bo gdybyśmy nawet ten czas skracali, to i tak wyjdzie dokładnie to samo, bo te licznik i mianownik są do siebie wprost proporcjonalne. No i teraz łączę początek z końcem, już mamy pierwszy ważny wzór. Zresztą te wzory opisujące ruch jednostajnie przyspieszony i opóźniony, ja na końcu zbiorę w taką tam razem, także i tak się ona pojawia, ale tu już pierwszy wzór w ramkę bierzemy, ważny wzór, ale potem on nam się jeszcze pojawi. No i to jest pierwszy. Teraz zróbmy to samo z ruchem prostoliniowym jednostajnie opóźnionym. No to cechą ruchu tego jest to, że torem jest linia prosta i że wektor zmiany prędkości jest wprost proporcjonalny do czasu, po prostu w dwa razy dłuższym, znaczy w takim samym czasie następuje taka sama zmiana wektora prędkości, w tym przypadku zmniejszenie wartości tego wektora zmiany prędkości. I w dwa razy dłuższym czasie, dwa razy większa zmiana następuje tego wektora zmiany prędkości, czyli stosunek tych wielkości, skoro te wielkości są do siebie wprost proporcjonalne, to ich stosunek jest wielkością stałą. Powtarzamy to, co wcześniej, czyli delta v przez delta t, pod warunkiem, że czas jest bardzo krótki, czy zmierzający do zera. No w tym przypadku skracanie czasu nie zmienia wartości tego wyrażenia. To jest nic innego, tylko wektor przyspieszenia, czyli jest stały. Czy widzimy, że również w tym ruchu wektor przyspieszenia jest stały, ale następuje tu zmniejszenie wartości prędkości, tak? Zmniejszenie wartości prędkości, czyli zmiana prędkości, znaczy wektor zmiany prędkości, no już to wystarczy. I teraz podobnie co powiemy właśnie o wektorze przyspieszenia. No, wróćmy jeszcze raz do definicji wektora przyspieszenia. Tu mamy. Już mówiłem, że wektor przyspieszenia ma zawsze kierunek i zwrot wektora zmiany prędkości. Więc w przypadku ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego wektor zmiany prędkości, co wykazaliśmy w punkcie pierwszym, wektor zmiany prędkości ma taki sam kierunek i zwrot jak wektor prędkości, a więc również wektor przyspieszenia w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym, no bo ruch jednostajnie przyspieszony jest ruchem przyspieszonym również, tak? Wektor przyspieszenia jest zgodny z tym wektorem, a on w tym ruchu jest zgodny z prędkością. Czy wektor przyspieszenia w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym jest zgodny z prędkością, co do kierunku i zwrotu. A teraz w ruchu prostoliniowym jednostajnie opóźnionym wektor przyspieszenia, no właśnie też ma taki sam kierunek i zwrot jak wektor zmiany prędkości, a w ruchu opóźnionym prostoliniowym, to z punktu 3 to wynikało, wektor zmiany prędkości delta v jest przeciwny do wektora prędkości. Tak? Więc widzimy, że w ruchu prostoliniowym opóźnionym a więc również jednostajnie opóźnionym, wektor przyspieszenia będzie przeciwny do prędkości, bo wektor zmiany prędkości jest przeciwny do prędkości, a wektor przyspieszenia ma taki sam kierunek i zwrot jak wektor zmiany prędkości.
No i teraz możemy również znaleźć wzór na wartość wektora przyspieszenia w ruchu prostoliniowym jednostajnie opóźnionym, podzielimy długość wektora zmiany prędkości przez czas. Już tego warunku delta t zmierza do zera nie piszemy, ponieważ czy wybierzemy czas dłuższy czy krótszy, to wyrażenie nie ulega zmianie, bo licznik mianownik są do siebie wprost proporcjonalne. I z punktu lekcji trzeciego wiemy, że w ruchu prostoliniowym opóźnionym długość wektora zmiany prędkości, czyli wartość, to jest różnica wartości prędkości początkowej i końcowej, odwrotnie niż przy ruchu przyspieszonym prostoliniowym. Czyli to różnica, znaczy wektor zmiany prędkości, jego wartość to jest Vp minus Vk. No i łączymy początek z końcem, mamy drugi wzór. Też ten wzór później będzie, te wzory ważne będą zebrane na samym końcu, no ale nawet możecie w ramkę wziąć, ale to później. No i teraz przejdźmy do analizy, w oparciu o te wzory, do analizy ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego, a później prostoliniowego jednostajnie opóźnionego. Znaczy chcielibyśmy dowiedzieć się, jak w czasie zmienia się prędkość, wykresy w zależności od prędkości od czasu narysować. Potem dowiemy się, jak można odczytać z wykresu w zależności od prędkości od czasu wartość przyspieszenia i również chcielibyśmy potrafić obliczać drogę przebytą w tym ruchu. Drogę przebytą w jednym i drugim ruchu. No więc zaczynamy od ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego. Ten wzór, który tam w ramce był na wartość przyspieszenia, tu zapisujemy i teraz przekształcimy ten wzór, obliczymy z niego Vk. No to drobne przekształcenia mnożymy przez czas, potem przenosimy Vk, znaczy Vk tu zostawiamy po jednej stronie, a Vp przenosimy z znakiem plus na drugą stronę i zmieniamy strony, więc Vk to będzie Vp plus a razy delta t, a delta t to jest różnica wskazania zegara na końcu, na początku, więc połączę początek z końcem. I teraz załóżmy, że na zegarze w chwili początkowej jest 0, na przykład stoperem mierzymy, no to wtedy wzór się upraszcza i tu jeszcze dokonaliśmy pewnej zmiany, że indeks k przy czasie, w tym wskazaniu końcowym zegara, indeks k przy prędkości końcowej usuniemy, ale pamiętamy, że to v oznacza prędkość końcową, a t oznacza końcowe wskazanie zegara. Więc po uproszczeniu tego czasu mamy równanie i teraz możemy narysować wykres w zależności prędkości od czasu. Więc na osi pionowej mamy prędkość, na osi poziomowej mamy czas. I teraz jak t jest równe 0, no to 0 razy a to jest 0, to v równa się vp, czyli dla t równego 0 wartość prędkości jest vp, a potem to widać, że to jest równanie prostej, bo jest czas w pierwszej potędze, czy równanie jakby y równa się, ax a plus b. Znaczy to t to byłoby x-em, znaczy jeżeli t byłoby x-em, a v to byłoby y, to byłoby y równa się ax plus b, czyli to jest typowe równanie prostej i z czasem teraz liniowo rośnie wartość tej prędkości. Mamy tu wykres, tak? To się napiję jeszcze. A teraz właśnie jak odczytać z takiego wykresu wartość wektora przyspieszenia. Czasami właśnie w zadaniach nawet trzeba obliczyć, jest wykres narysowany i trzeba z wykresu obliczyć wartość przyspieszenia. No to jeszcze raz ten sam wykres narysujemy, ale tam na nim coś więcej będzie. O, już mamy ten sam wykres. I teraz załóżmy, że to jest ruch właśnie jednostajnie przyspieszony, ale teraz wybierzemy sobie jakąś inną chwilę początkową, inną chwilę końcową. Odczytujemy dla chwili początkowej wartość prędkości Vp, prędkość początkowa, dla chwili końcowej odczytujemy wartość prędkości końcowej. Tu linię przerywaną jeszcze przesuńmy i zauważmy, że tu nam powstał taki trójkąt, prostokątny i długość tego boku to będzie Vk. Od całego Vk odejmujemy Vp, to jest ten długość tego odcinka, tak? A długość tego boku to jest od tk odejmujemy tp, czyli delta t jest inaczej.
I jak podzielimy teraz długość tego boku przez długość tego boku, to uzyskujemy VK minus VP przez delta T, a to jest nic innego, tylko wartość przyspieszenia. Czyli w ten sposób można z wykresu obliczyć wartość przyspieszenia, czy dzielimy długość tego boku przez długość tego boku. Trzeba będzie odczytać, wybrać sobie dwie dowolne chwile, odczytać wartości prędkości początkowej i końcowej, obliczyć różnicę tych prędkości końcowej i początkowej, przechodzić przez ten czas trwania tego ruchu i otrzymujemy wtedy wartość wektora przyspieszenia. No i teraz podobnie robimy, ten sam problem rozwiązujemy dla ruchu prostyliniowego jednostajnie opóźnionego, więc piszemy punkt kolejny, zależność prędkości od czasu w ruchu prostyliniowym jednostajnie opóźnionym. No to wychodzimy z tego wzoru na wartość wektora przyspieszenia. No tu jakoś, o właśnie już jest. Więc A to jest VP minus VK przez delta T, podobny do tego wzoru dla ruchu przyspieszonego, tylko odwrotna różnica. No, dlaczego? Bo to A jest wartością wektora, czyli liczba dodatnia, to musimy od większej wartości odejmować mniejszą. Tak? I przekształcamy też z tego wzoru, obliczamy VK, więc mnożymy przez delta T, VK na stronę lewą, a delta T na stronę prawą, otrzymujemy proste równanie i rozpisujemy delta T, to jest różnica wskazania zegara na końcu, na początku. No i też jeżeli byśmy stoperem mierzyli na przykład czas, czyli na początku byłoby 0, to wzór się upraszcza i też pominęliśmy, no tu piszę VK, ale można napisać jeszcze już wzór taki bez tego, że V równa się, moment, sekundę, V równa się VP minus A razy T, czyli pominęliśmy indeks K zarówno przy czasie, jak i przy V. Tu zapomniałem pominąć, ale powinienem tu pominąć już, tak? Czy podobne wzór, tam było VP plus A delta T dla ruchu przyspieszonego, a tu jest VP minus A delta T dla ruchu opóźnionego. No to w chwili T równa się 0, no to T jest 0, 0 razy A to jest 0, czyli VP minus 0 to jest VP, czy w chwili początkowej T równa się 0 mamy VP i widzimy, że to jest linia prosta, ale jest minus znaczy tą zmienną, na osi poziomej wykreślamy, więc maleje liniowo ta prędkość aż do zera, tak? I teraz ten sam problem, jak odczytać z takiego wykresu wartość wektora przyspieszenia. No to rysujemy jeszcze raz ten wykres, tylko wybieramy inną chwilę początkową, inną chwilę końcową, odczytujemy wartość prędkości początkowej, wartość prędkości końcowej i zauważamy, że pojawia się nam tu trójkąt prostokątny i że długość tego boku to jest VP minus VK, długość tego boku to jest delta T. Jak podzielimy długość tego boku przez długość tego boku w tym trójkącie prostokątnym, otrzymamy nic innego, tylko wartość wektora przyspieszenia. Tak można to, znaczy z ruchu, można z wykresu obliczyć wartość przyspieszenia, co będziemy często robili. Idziemy dalej. Punkt następny. Droga w ruchu jednostajnym. No ktoś powie, przecież o ruchu jednostajnym już mówiliśmy dużo wcześniej i już nic nowego nie odkryjemy, ale odkryjemy pewną prostą zależność między polem pod wykresem zależności prędkości od czasu a drogą przebytą. Akurat w tym ruchu jest to najprościej, ale my zaraz uogólnimy to na dowolny ruch. Więc rysujemy wykres zależności prędkości od czasu. No to wiadomo, że w ruchu jednostajnym prędkość nie ulega zmianie, więc wykresem jest linia prosta równoległa do osi czasu. Wybieramy chwilę początkową, końcową, znajdujemy wartość prędkości początkowej i końcowej, no jest taka sama. I zauważamy, że powstał nam tu, jak te linie przerywane jeszcze narysowałem, powstał nam prostokąt, długość tego boku to jest będzie V, długość tego boku to jest TK minus TB, czyli delta T. Jak pomnożymy długość tego boku wyrażoną w jednostkach prędkości przez długość tego boku wyrażoną oczywiście w jednostkach czasu, czyli V razy delta T, to jest nic innego, tylko droga, czyli pole pod wykresem zależności prędkości od czasu
prędkości od czasu równy jest, powiemy, liczbowo przebytej drodze. Właśnie tu nawet zapisane. Pole pod wykresem zależności prędkości od czasu równe jest liczbowo przebytej drodze. No bo jednostka, pole się wyraża w metrach kwadratowych, a tu to pole, jak pomnożymy prędkość razy czas, wyjdzie w metrach. No, także dlatego mówimy liczbowo. Ale zobaczmy, że jakby mielibyśmy dowolny ruch, jakiś zmienny, ta prędkość by się zmieniała w dowolny sposób, to moglibyśmy ten przedział czasu od TP do TK podzielić na jeszcze bardzo, bardzo takie krótkie przedziały czasu, takie, że tu jeszcze krótsze niż nawet na tym rysunku. Im szybciej by się zmieniała ta prędkość, tym krótsze te przedziały czasu trzeba wybierać i w każdym z tych przedziałów ta prędkość zmieni się minimalnie. Więc można przybliżyć wtedy ten ruch ruchem jednostajnym i takie pole takiego jednego słupka byłaby równe liczbowo drodze przebytej właśnie w takim krótkim przedziale czasu. I można to powtórzyć dla każdego tego kolejnego słupka, czyli suma pól tych słupków to byłaby pole całości, czyli ponieważ pole takiego jednego słupka to jest droga przebyta w tym krótkim odstępie czasu, to suma pól tych słupków byłaby równa drodze przebytej od TK do TP, czyli w dowolnym ruchu w takim razie jest prawdą to, że pole pod wykresem zależności prędkości od czasu równe jest liczbowo przebytej drodze i będziemy z tego za chwileczkę korzystali. Właśnie bardzo często pola pod wykresem zależności jednej wielkości od drugiej wielkości to są inne wielkości fizyczne. Ale o tym to już później, ale pamiętajmy, bo żebyśmy nie byli zaskoczeni w innych przypadkach, że pole ma też jakieś znaczenie i znaczy obliczając pole pod wykresem zależności jednej wielkości od drugiej, obliczamy inną wielkość fizyczną. Bardzo często tak jest. No to teraz wykorzystajmy tą zależność do wyprowadzenia wzoru na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym, jednostajnie opóźnionym. No to zaczynamy od ruchu, punkt 10, droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym. No to narysujemy wykres zależności prędkości od czasu, no to już znamy ten wykres, prędkość, czas, liniowo zwiększa się wartość prędkości, wybieramy chwilę początkową, końcową, odczytujemy wartość prędkości początkowej i końcowej, przedłużamy jeszcze tą linię, powstało nam właśnie pole pod tym wykresem, pole pod tą częścią wykresu, czyli to pole tego trapezu, będzie równe liczbowo przebytej drodze od chwili TP do chwili TK. No to podzielimy to pole na pole prostokąta o boku VP i delta T i pole trójkąta prostokątnego o boku VK minus VP i delta T. Tak? No i obliczamy to pole, to jest jako sumę tych pól, więc czyli droga przebyta S, to nie jest pole, tylko to jest droga, małe s, to jest pole tego prostokąta, czyli oczywiście w jednostkach drogi będzie wyrażone to pole. To jest VP razy delta T, tak? Czyli właściwie VP razy delta T to byłaby droga przebyta przez to ciało, gdyby to ciało nie zmieniało swojej prędkości, gdyby utrzymało tą prędkość VP. No ale on jednak zwiększa swoją prędkość, więc ta droga będzie przebyta większa właśnie o ten drugi wyraz, o tyle, więc obliczamy teraz pole trójkąta prostokątnego, to trzeba pomnożyć jeden bok razy drugi i podzielić przez 2, tak? Bo to jest jakby połowa pola takiego prostokąta. Czyli to będzie VK minus VP przez delta T przez 2 całość. VK minus VP razy delta T przez 2. No i teraz wykorzystajmy wzór na wartość przyspieszenia w tym ruchu, to jest VK minus VP przez delta T. Zauważymy, że tu jest VK minus VP i tu też jest VK minus VP. To obliczmy sobie z tego VK minus VP, bo chcemy mieć wzór na drogę, ale wyrażony przez prędkość początkową, czas i przyspieszenia, a nie przez prędkość końcową. Najczęściej prędkości końcowej się nie podaje w zadaniach, więc chcemy mieć wzór bez prędkości końcowej, więc pozbędziemy się prędkości końcowej, pozbywając się całego tego nawiasu. Czyli obliczamy stąd VK minus VP, mnożymy przez delta T po prostu i zamiast VK minus VP wstawimy A delta T tego wzoru w to miejsce. I tu wstawiliśmy.
zamiast nawiasu a delta t jeszcze dostał do delta t pozostałe, czy będzie a delta t do kwadratu. I mamy wzór już na drogę. S równa się Vp delta t, czyli tak jakby droga przebyta, jaka byłaby przebyta, gdyby prędkość nie ulegała zmianie, plus jeszcze ten dodatkowy czynnik związany z przyspieszeniem. Później ten wzór zbierzemy, te wzory zbierzemy dla tego ruchu razem, więc tu go w ramkę żadną nie biorę. No i teraz podobnie droga w ruchu jednostajnie opóźnionym. Robimy podobnie, rysujemy wykres zależności prędkości od czasu, odczytujemy prędkość początkową, prędkość końcową, te linie przerywane nam, znaczy i to pole tego trapezu równe jest liczbowo przebytej drodze od chwili TP do chwili TK. Podzieliliśmy to pole na pole prostokąta, pole trójkąta prostokątnego i obliczamy to pole całe jako pole prostokąta, czyli VK razy delta T, bo jest ten bok to VK razy delta T, razy połowa pola takiego prostokąta, czyli będzie ten bok razy ten, czyli VP minus VK razy delta T i przez 2. No tu trochę trudniej będzie, znaczy wzór bez VK znaleźć, no ale zaraz nam to się uda. Więc ze wzoru na przyspieszenie obliczamy sobie VK, no to już to było przekształcenie wcześniej, więc mnożymy przez delta t i przenosimy VK na lewo, a delta t na drugą stronę i mamy ten wzór. I teraz co zrobimy? No najpierw tu doprowadzimy do wspólnego mianownika, czyli żeby tu była dwójka pod VK delta t, to dwójka musi być obok VK, tak? Mamy już tą dwójkę. Wyraz ten pierwszy i ostatni da się połączyć. Będzie 2 VK delta t, a tu jest minus VK delta t, więc zostanie tylko jedno VK delta t, a to bez zmiany. No i teraz w miejsce VK wstawimy ten wzór na VK, pozbędziemy się VK, czyli w miejsce VK w nawiasie pojawiło się to VP minus A delta T. To jest tu, tak? Wymnażamy teraz ten S, VP razy delta T minus A delta T do kwadratu będzie, tak? Wymnażamy i wyraz pierwszy z ostatnim tu się podwoi, bo będzie takie same wyrazy są, więc 2 VP delta T to bez zmiany. I całość przez 2 oczywiście. I teraz rozdzielimy to na dwa ułamki, podzielimy teraz 2 VP delta T przez dwójkę, zostanie dwójka się zredukuje, no i będzie minus A delta T kwadrat przez 2. No i już jesteśmy praktycznie na końcu. Wyprowadziliśmy wzory na wartość wektora przyspieszenia i na drogę przebytą zarówno w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym, jak i prostoliniowym jednostajnie opóźnionym i te dwa wzory już zbierzemy obok siebie, to można w ramkę nawet wziąć jedną i drugą tą definicję, więc zbierzemy ruch jednostajnie przyspieszony i przypominamy sobie wzór na wartość wektora przyspieszenia, to jest VK minus VP przez delta T, oparta od większej prędkości mniejszą, bo A to jest wartość wektora, więc musi być ta różnica dodana. Jak ktoś zapomni, to musi od większej prędkości odjąć mniejszą, bo A jest zawsze dodatnie, bo to jest wartość wektora. No i wzór na drogę w tym ruchu przed chwileczką wyprowadzony i podobnie dla ruchu jednostajnie opóźnionego, A to jest VP minus VK, od większej prędkości mniejszą odejmujemy i wzór na drogę bardzo podobny do tego, tylko tu jest plus, a minus, no bo ten pierwszy wyraz VP delta T to jest taką drogę trzeba by przybyło, gdyby prędkość nie ulegała zmianie, a ponieważ ona się zmniejsza, więc mniejszą o ten czynnik właśnie związany z przyspieszeniem. No to nic, tyle jeżeli chodzi o tą lekcję. No ja muszę zaraz jeszcze nagrać i do internetu, znaczy do komputera to przełożyć i do YouTube, także trochę czasu mi to zajmie. Dziękuję i skontaktujemy się, będziemy się kontaktowali przez tego Teamsa i tam jeszcze instrukcję podam w dzienniku elektronicznym. Do zobaczenia, do usłyszenia.